Bum, 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 bum. Pam, 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 pam. Moi drodzy, ponieważ mieliśmy pierwsze spotkanie naszego parlamentu, no to postanowiliśmy z Łukaszem podyskutować o tym, jak jesteśmy okradani i to z wszelkich różnych perspektyw. Również dlatego, że ostatnio jedna giełda miała dość poważne problemy. Łukasz, gdybyś mógł przypomnieć. Tak, Poloniex został okradziony na trudną do potwierdzenia kwotę, no bo ciężko to sprawdzić, jaka to była naprawdę kwota. Na początku mówiono o 20, potem 40, 60, a skończyło się na 120? 120 milionach, tak. 120 milionach dolarów, także niebagatelna kwota. No mam nadzieję, że nie zachwieje ona działalnością samej giełdy, że uda się Polonixowi to nadrobić, natomiast no, fakt pozostaje faktem. Zostali okradzeni zgodnie z tą wiedzą, która jest przekazana właśnie do internetów. Całą operację przeprowadziła taka organizacja, która zajmuje się właśnie kradzieżą kryptowalut na rzecz działalności Korei Północnej. I ten wątek też jest ciekawy. Chcielibyśmy kiedyś z Łukaszem nagrać w ogóle oddzielny odcinek właśnie dedykowany Korei Północnej, ale właśnie... Zanim powiesz dalej, jeżeli uważacie, że to jest ciekawy temat i chcielibyście usłyszeć o tym więcej, to dajcie znać w komentarzach. Będziemy z chęcią czytali i jeżeli się okaże, że to jest interesujący Was temat, na pewno nagramy taki odcinek. No właśnie, tak żeby jeszcze tutaj to uściślić, chodziłoby nie tylko o Koreę Północną, tylko o tym, jak państwa nielegalnie okradają innych ludzi albo inne państwa właśnie po to, żeby realizować swoją działalność. No ale właśnie... Łukasz, czy kradzież to tylko taki akt, gdzie ja przychodzę i gwałtem wbrew jego woli zabieram komuś jego środki albo jego majątek? Czy też kradzież może przybrać trochę inną postać? No dobre pytanie. W dawnych czasach kradzież była po prostu kradzieżą. Ktoś przychodził, zabierał bez Twojej wiedzy to, co należało do Ciebie, albo z Twoją wiedzą, ale bez przyzwolenia, może tak powiedzmy. To jest to, jak się ta kradzież rodziła. Możemy powiedzieć, że wraz z rozwojem świata i jego skomplikowaniem okazało się, że te kradzieże mogą stać się dużo bardziej ukryte, bardziej takie niepozorne. No, choćby z dawnych czasów w Polsce mówiono o systemach. Albo inaczej, ta kradzież może również przybierać formę taką, że nie jesteś prawidłowo informowany o czymś. I tak kiedyś było, że brałeś kredyt, który miał oprocentowanie 2%, a dochodziłeś do tego, że już w końcu brałeś ten kredyt, miałeś go dostać właśnie, już się cieszyłeś z tego telewizora, samochodu, lodówki, nieważne. I nagle się okazywało, że oprócz tych 2%, to ty jeszcze musisz wykupić jakąś polisę ubezpieczeniową i co miesiąc płacić składkę, musisz zapłacić jakieś koszty za uruchomienie kredytu, koszty za coś i się okazywało, że ta kwota, która jest z tych opłat jest całkiem wysoka, ale sprzedawca mówi, nie, proszę się nie martwić, my po prostu podniesiemy od tej kwoty wartość kredytu, tak żeby Pan mógł wszystko spokojnie zapłacić. I się okazywało, że pralkę, którą kupowałeś za 2000 w sklepie, to płaciłeś za nią tak naprawdę 3. I oprocentowanie kredytu formalnie oczywiście było niskie, no ale... No właśnie, to mówisz o takiej sytuacji, że pewna informacja przedstawiona jest w taki sposób, że nie uruchamiają się w nas pewne mechanizmy obronne, tak? Tak. A w związku z czym my przystępujemy do jakiejś umowy i dopiero po jakimś czasie odkrywamy, że nasze doświadczenia związane z realizacją tej umowy są odmienne niż te, które planowaliśmy. Pytanie, czy to jest kradzież? No może nie jest to taka kradzież bezpośrednia, ale jest to jednak jakaś forma wyłudzenia albo może ostrzej powiedzieć oszustwa, bo jednak trzeba pamiętać, że to kiedy podawana jest informacja, jak jest podawana ta informacja, ma istotne znaczenie. Nie boję się powiedzieć, że po prostu dajemy się zmanipulować. To nie ulega wątpliwości. No to czy myślisz, że jesteśmy w stanie skategoryzować te takie rodzaje przebiegłej kradzieży, użyjmy teraz takiego określenia technicznego, później jeszcze ocenimy, czy to jest kradzież, czy nie, ale takich działań, które sprawiają, że ja jako konsument albo jako człowiek po prostu tracę wbrew temu, co planowałem?
No, myślę, że są takie, które jedna kategoria to są na pewno te związane po prostu z manipulacją przy sprzedaży, przy zawieraniu umowy. To jest jedna kategoria, ale zupełnie inną kategorią jest, gdzie następuje po prostu wyłudzenie środków z fałszywą informacją z definicji, że no, klasyczne oszustwa na dziadka, nie, na wnuczka. No to jest wyłudzenie, to jest po prostu kradzież, tak? Tak. To nie ulega wątpliwości. Ale jest, myślę, jeszcze kilka innych kategorii, bo tych kategorii pewnie można mnożyć, ale jest na przykład kategoria związana z tym, że możemy zostać tak klasycznie okradzeni, na przykład z klucza prywatnego. No właśnie. W związku z tym, że Poloniex został okradziony i to na duże pieniądze, taki bardzo, bardzo profesjonalny gracz, no to znowuż pojawiają się dyskusje na temat bezpieczeństwa, czy w ogóle ktoś, kto trzyma kryptowaluty, może czuć się bezpiecznie. No bo to przecież my, kryptowalutowcy, zarzucamy, że trzymanie swoich środków w banku jest niebezpieczne, no bo te środki podlegają inflacji, jednocześnie tak naprawdę my nigdy nie mamy pewności, czy bank nam wyda te środki. Wiemy o tym, że gdybyśmy zrobili run na bank, to byśmy je stracili, no ale koniec końców okazuje się, że żebym ja jako osoba kryptowalutowa nie została okradziona, to muszę włożyć, no właśnie, jak dużo wysiłku? Czy nie więcej wysiłku niż na przykład to, co robię, jeżeli powierzam do banku moje środki? To jest odwieczna rozmowa o bezpieczeństwie i tym, jak bardzo się zabezpieczać. Myślę, że trzeba jasno sobie powiedzieć, że istnieje pewna, czy powinna istnieć pewna relacja pomiędzy tym, co zabezpieczamy oraz jaki wysiłek w to wkładamy. Co zabezpieczamy, nie chodzi o wartości bezwzględne, tylko o wartości względne, czyli jaką dana rzecz zabezpieczana przez nas ma dla nas wartość. Czyli dla jednego dużą kwotą będzie 10 tysięcy złotych, dla kogoś innego 1 000 000. Tak. I tutaj o tym pamiętajmy. No, stare powiedzenie, czy taka historia mówi o tym, że zabezpieczenie czegoś bezwartościowego nic nam nie da. Możemy zamontować masę zamków. Jedyna rzecz, jaka się stanie, to to, że nam będzie ciężej w życiu, bo będziemy musieli na przykład te wszystkie zamki otwierać i zamykać. Nie? Więc to jest jakby typowy przykład. Więc jeżeli mówimy o dużych dla nas środkach, no to wiadomo, że powinniśmy więcej wysiłku włożyć w zabezpieczenie tych środków, a dodatkowo pamiętajmy, że to też oznacza mniejszą wygodę. Niestety to jest rzecz, której się nie da uniknąć. Lepsze zabezpieczenia zmniejszają naszą wygodę. Nie da się tutaj tego uniknąć. Zawsze jak będziemy wprowadzali dodatkowe zabezpieczenia, zmniejszamy sobie wygodę. Z tego, co się dowiadywałem w związku z akcją na Poloniexie, czy związaną z Poloniexem, to tam doszło do wycieku klucza prywatnego, hot walleta dla jasności. No i zastanawiam się, jak to jest możliwe, że taki klucz wyciekł, jak oni mieli go zapisanego. Ale teraz zadam Tobie pytanie. Nie pytam, jak Ty przechowujesz swój klucz prywatny, tylko jak radzisz, żeby klucz prywatny przechowywać? Bardzo mi się podobają takie sposoby nietrywialne, a dające nam faktycznie dużą dozę bezpieczeństwa. Jednym z rozwiązań jest nawet zapisanie sobie pewnego ciągu cyfr, który dla kogoś z zewnątrz nie będzie miał znaczenia, a dla nas będzie na przykład zapisem z konkretnego wydania książki, tak. Będzie numer strony, numer wiersza, numer słowa. I mamy słowo z naszego klucza prywatnego, bo pamiętajmy, że tworząc klucz prywatny możemy użyć tych właśnie słów, tak. Które podane w odpowiedniej kolejności, przetworzone przez znany powszechnie algorytm, właśnie stworzą ten klucz prywatny. W tym algorytmie bardzo często jest baza słów, ale myślę, że ciekawym rozwiązaniem zwiększającym nasze bezpieczeństwo jest możliwość użycia słów spoza słownika.
to też nie musi być takie... A czy to jest w ogóle możliwe, Łukasz? Oczywiście. Że Możesz użyć dowolnego ciągu słów, dowolnych znaków, nawet włącznie z polskimi znakami. Oczywiście zakładam, że oprogramowanie samo z siebie nie blokuje takiej możliwości, bo może być po prostu na etapie programu to zablokowane. Natomiast sam algorytm tworzenia klucza prywatnego nie wnika w znaczenie słów i te słowa mogą być używane, mogą być dowolnym ciągiem znaków tak naprawdę. No bo tylko przypomnijmy, że klucz prywatny to nic innego jak taka bardzo, bardzo, bardzo długa liczba. Zgadza się? Zgadza się. Bardzo długa liczba i ona powinna być jak najbardziej losowa, tak żeby nikt inny przypadkiem na nią nie wpadł. Czyli unikamy cyfry typu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, No właśnie, ale 9. kiedy ktoś przychodzi i generuje klucz prywatny i na podstawie tego prywatnego może wygenerować swój klucz publiczny, tak? Ale z publicznego na prywatny nie można przejść, to tak naprawdę jeżeli robi to za pomocą jakiejkolwiek aplikacji, to dochodzi do losowania. I oczywiście tak to wygląda, kiedy generujemy klucz. No chyba, że właśnie użyje tego sposobu generowania klucza opartego o słowa. Czyli będzie musiał wprowadzić ileś słów, 12, 16, 20, 30, to już zależy od tego właśnie jak bardzo chcemy być bezpieczni. I tu widać, 30 słów jest bardziej bezpieczne niż 12, tak. ale wprowadzenie 30 słów zajmuje więcej czasu, jest trudniejsze i wymaga więcej wysiłku, bo trzeba je zapamiętać, niż 12. Wrócę jeszcze do tych słów i sposobu ich przechowywania. Jednym usłyszanym przeze mnie sposobem było to, żeby na przykład wybrać sobie jakiś fragment wiersza, który znamy i potraktować go jako właśnie ciąg wyrazów. I nagle się wtedy okazało, że wszyscy jednak mamy w głowie te same wiersze. No to jest problem, właśnie, to jest problem. Nie mamy takiego, że to nie jest wystarczająco losowe, czyli Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, to nie jest najlepszy sposób na to, żeby zakodować sobie klucz prywatny. Na początku tego wieku była taka afera, że się okazało, że chyba w polskim Sejmie albo w rządzie było używane hasło administratora, które składało się właśnie z pierwszych liter tego wiersza, czyli L jak Litwo, tak. O tak. ojczyzno, M jak moje i tak dalej. I tam było 8 pierwszych słów zamienionych pierwsze litery. I to było hasło administracyjne do głównej sieci jakiejś ważnej instytucji rządowej. Wielka afera się zrobiła. Administrator myślał, no kurczę, no jak na to można wpaść? A się okazało, że jednak można. No to ja chciałem Ci powiedzieć, że kiedyś chciałem przekazać właśnie komuś 24 słowa. To znaczy chciałem powierzyć, ale z taką informacją, że skorzystaj z tego wtedy, kiedy będzie to potrzebne. I wziąłem po prostu książkę, to była anglojęzyczna Biblia i tam pozakreślałem te słowa. To znaczy pomyślałem o tym, że gdyby kiedykolwiek ta Biblia trafiła w ręce osoby niepożądanej, to ona nie byłaby w stanie otworzyć, bo też przekazałem tej osobie, której dawałem tę Biblię, że w jaki sposób ma ułożyć to słowo, w jakiej kolejności. No bo to też nie było takie do końca jasne, ale myślę sobie, że to jest sprytne. A kiedyś w ogóle, to jak będziemy kręcili filmy sensacyjne, pomyślałem o czymś takim, że jeżeli będę musiał komuś przekazać środki, to podam właśnie tytuł jakiejś książki, jej wydanie i powiem, do jakiej biblioteki należy się udać. I tam po prostu będą ukryte. Ale pamiętaj, że gdybym dostał taką Biblię z zakreślonymi 24 słowami, to sprawdzenie kombinacji wszystkich możliwych układów tych słów, to naprawdę zajmuje w tej chwili kilka minut. 24? No ile mamy tych opcji? To jest bardzo mało. Niestety w tej chwili prędkość komputerów jest tak duża, że sprawdzenie tych wszystkich możliwych układów nie jest wcale aż takie trudne. Pamiętajmy, że właśnie na tym polega przeszukiwanie czy wyszukiwanie haseł. Te prędkości są tak duże, że bardzo często ludzie myślą, że jak dodadzą znak wykrzyknika na końcu, albo na początku, albo jedną dużą literę zastosują, albo kropkę gdzieś wsadzą, to naprawdę nie jest wielkim problemem. Te algorytmy łamiące hasła, bo tutaj można powiedzieć o łamaniu haseł, właśnie wykorzystują tego typu mechanizmy, ponieważ to jest powszechne, że się dodaje 4 zera na końcu albo jakieś datę urodzenia, tak? Łatwo sprawdzić. Wykrzyknik. Dokładnie, tak, więc to nie jest dobre rozwiązanie. Oczywiście, znowu, możemy powiedzieć,
jeżeli zabezpieczamy coś i wkładamy w to bardzo dużo wysiłku, to pamiętajmy, że stara, znowu powiem tak, zasada mówi, że jeżeli złodziej będzie chciał, to nie będzie łamał hasła, tylko złamie nas. Tak. I w tym celu może użyć bardzo wielu różnych rzeczy, nie tylko socjologicznych, ale może po prostu użyć tak zwanej brutalnej siły i spowodować, że sami powiemy mu te hasła. Stare przysłowie mówi o tym, że nikt nie lubi mieć wiertarki przy swoim, właściwie wiertła przy swoim kolanie. Łukasz, to chciałbym Ci przeczytać... Dużo dzisiaj starych przysłów. Mam tutaj, specjalnie sięgam po swój telefon, bo mam tutaj notatkę pewną przygotowaną. Chciałem Ci powiedzieć o pewnych statystykach, które ujawnił ostatnio Lloyds Bank, Lloyds Banking Group. To dotyczy właśnie oszustw kryptowalutowych. Oto okazuje się, że coraz bardziej popularną metodą wyłudzania środków jest metoda właśnie namawiania na inwestycje kryptowalutowe. Ktoś kontaktuje się z Tobą przez WhatsAppa. Bardzo często kontaktują się oszuści przez portale randkowe. Tak właśnie też słyszałem i po prostu przekonuje kogoś do tego, żeby zaczął inwestować w kryptowaluty. Statystyki są takie, że po pierwsze średni wolumen kradzieży rośnie. Mam tutaj zapisane, że w tej chwili jest to około $13,000. Czyli nie taka niebotyczna kwota, nie? To jest średnia, czyli na pewno są niższe. No na pewno są niższe i są na pewno większe, ale do $13,000, przeliczając to na złotówki, to jest około 55 000 złotych. To jest dużo. To jest dużo. 2 tygodnie temu, albo 3, już nie pamiętam, w jednym tygodniu skontaktowały się ze mną 2 osoby, które zostały ukradzione. I oczywiście, bo jak ktoś ich namawiał do inwestycji, to nie przyszło się zapytać, ale jak już poczuły, że coś jest nie tak, no to dopiero wtedy przyszło się zapytać. Jeden mężczyzna, facet około 50 lat, prowadzi od wielu lat rodzinny dom dziecka. I uważam go za uczciwą osobę, naprawdę. Dał się namówić, zaczął inwestować i tyle. Najczęściej według tej statystyki ofiarami oszustw są osoby pomiędzy 25 a 34 rokiem życia. Co jest głodne sukcesu i jeszcze niezbyt doświadczone przez życie. Tak, zgadza się. Chociaż na przykład w Polsce, nie prowadzę takiej konkretnej statystyki, ale jeżeli znamy jakieś osoby, które zostały w ten sposób okradzione, to są to raczej starsze osoby. No, ja powiem, nie jest to oszustwo kryptowalutowe, ale pokazuje, że ten model działa po prostu wszędzie. Kryptowaluty to jest jedynie jakiś dodatek, narzędzie, więc nie wiążmy oszustw z kryptowalutami. Niedawno w radiu słyszałem historię pewnej starszej pani, która ćwiczyła swój angielski rozmawiając z ludźmi z internetu i między innymi zawiązała jakąś taką głębszą znajomość z mężczyzną z Singapuru i w czasie zwykłej rozmowy postanowili razem otworzyć biznes. Ten człowiek wpłacił pierwszą transzę, to był sklep jakiś internetowy, wyłożył pieniądze, tym zbudował zaufanie, a potem ona dopłacała kilka razy do tego sklepu, łącznie wydała ponad, nie jestem w tej chwili pewny, ale 30 000 albo ponad 30 000 euro. I jak powiedziała, że już nie może dopłacać, nie może wpłacić do tego sklepu jakichś dodatkowych pieniędzy. W tym momencie kontakt się urwał i okazało się, że tak naprawdę wszystkie pieniądze, które wysłała, one zostały przez tego człowieka przyjęte i zabrane. Więc nie tylko kryptowaluty, nie tylko bitcoiny, ethereum mogą być to jest używane. Oczywiście, kryptowaluty to są tylko i wyłącznie narzędziem. Tutaj jeszcze do tych statystyk dodam 2 ciekawe statystyki. Najczęściej ofiara oszustwa, według tego raportu, o którym czytam, zdawała sobie sprawę po 100 dniach, że padła ofiarą oszustwa. Po 3 wpłatach. 3 miesiące. Bo wyobrażam sobie, że to jest tak, że co miesiąc ktoś wpłacał jakieś środki, widział wielkie zyski, więc oczywiście dopłacał. I no, oczywiście problem zaczyna się wtedy, kiedy chcemy te środki wypłacić. Tak. No i okazuje się, że jest to niemożliwe. No dobra. Przez chwilę można zwodzić, przez chwilę można udawać, że tu odrzucono przelew, tłok i tak dalej, ale koniec końców wychodzi sprawa na jaw. Jeden apel do Was wszystkich, którzy nas oglądacie. Jeżeli słyszycie od kogoś, że oferuje Wam super inwestycje, niebotyczne zarobki i nie znacie tego kogoś, nie bądźcie ufni, nie bądźcie zbyt mało podejrzliwi.
Sprawdzajcie, dopytujcie się, a najlepiej, jeżeli nie możecie tak naprawdę dobrze sprawdzić danego tematu, po prostu odmówcie, bo nikt nie będzie przypadkowo Wam oferował jakiegoś ekstra biznesu. Na pewno albo z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że jest to po prostu próba oszustwa. Chciałem teraz przejść do kolejnego wątku, ponieważ wiem, że przygotowując się do tego odcinka dokonałeś pewnej kategoryzacji innych sposobów oszustw. Czy mógłbyś to teraz tak krótko podsumować? Tak, no tutaj mówimy o zupełnie innej grupie oszustw, o zupełnie innym rodzaju. Można powiedzieć, że jest to bardzo perfidna forma kradzieży. Jedną z nich może stosować państwo poprzez wywołanie inflacji. Ale oprócz inflacji mamy do czynienia również z takimi dwoma nowymi dla mnie słowami. Jedno to było shrinkflacja, Tak. a druga to była skimpflacja. I to są bardzo ciekawe zjawiska, które wszyscy z nas obserwujemy, ale myślę, że często bagatelizujemy. To znaczy, jak zauważymy, to się zdenerwujemy, ale szybko zapominamy. Przypomnijmy może, czym jest sama inflacja. Inflacja jest możliwa dopiero od momentu, gdy pojawiły się pieniądze wiary, czyli tak zwane pieniądze fiducjarne, albo inaczej mówiąc zwykłe nasze waluty, takie jak złotówka, funt i dolar, które obowiązują w tej chwili. No jeszcze, czy nie było tak, Łukasz, że wtedy, kiedy były srebrne albo złote monety, to inflacja działała na tej zasadzie, że w tej monecie było coraz mniej cukru w cukrze, czyli Tak. mniej srebra w srebrnej monecie i mniej złota w złotej monecie. O dziwo, w dawnych czasach, gdy były tego typu sytuacje, gdzie poszczególne księstwa albo władcy bili swoje własne monety, to ludzie doskonale orientowali się, która waluta jest cenna, a która nie. Potrafili bardzo dobrze radzić sobie ze skomplikowanymi w tej chwili dla większości naszych obywateli obliczeniami, przeliczeniami, kursami i znajdowaniem odpowiedniej wartości. To jest zadziwiające. Zresztą, czyli ludzie potrafią liczyć. Kiedyś potrafili, to teraz myślę też potrafią, tylko nie są do tego zmuszani. Innym przykładem zaginionej umiejętności jest nauka języków. Niedawno słyszałem o tym, że w Gdańsku zwykłe dziecko, które miało 10 lat, potrafiło władać 7-8 językami. Bo w porcie tyle języków występowało. Tak, także to jest komunikacyjnie, w sensie komunikować oczywiście, się. Komunikować się, porozumiewać, a my tutaj mówimy o tym, że ludzie długie lata się uczą i dalej języka, nie potrafią się komunikować. No, taką umiejętnością jest też zdolność posługiwania się mapą. Od już czasu, kiedy zaginiona. nawigacja stała się bardzo, bardzo popularna, to coraz mniej osób umie z tego korzystać. No dobra, no to wróćmy do inflacji. Dlaczego inflacja jest kradzieżą? Przecież wzrost cen jest oznaką rozwoju gospodarczego. Kiedy wzrastają ceny? No wtedy, kiedy ja sprzedaję buty i nagle zaczynam mieć lepsze buty od mojej konkurencji. No to naturalną rzeczą jest, że chcę dać trochę większą cenę. Dlaczego to jest w ogóle bardzo długa debata ekonomistów, czy inflacja jest dobra. Pewna grupa, chyba od Keynesa. Ustala, że inflacja jest dobra i że ona powinna wynosić 2%. Magiczne, nie wiadomo skąd. Tu chodziło o to, żeby ludzie nie gromadzili pieniędzy na kontach, tylko je wydawali, że dzięki temu pobudzają gospodarkę. Ale ja bym powiedział, że inflacja jest zła, ponieważ pokazuje, że mamy tak naprawdę zacofanie. No bo jeżeli mamy jakiś but, niech będzie ten przykład, i w związku z postępem technologicznym możliwości produkcyjne powodują, że ten but mogę wyprodukować taniej, ten sam but, no to ceny powinny raczej maleć. I tu się pojawia konkurent inflacji, czyli deflacja, która jest w tej chwili demonizowana właśnie przez tą neoliberalną, czy nie wiem jak ją nazwać, tą szkołę ekonomiczną, która jest bardzo powszechnie używana, czy wyznawana przez większość rządów z bardzo prostej przyczyny, bo ta szkoła ekonomiczna dawała bardzo dużą władzę politykom. Powodowała, że to politycy dostawali pieniądze i mogli nimi dysponować, bo oni decydowali o tym,
ile pieniędzy wydrukować, że zaciąganie kredytu jest właściwe dla państwa i dawało większą siłę władcom danego państwa. Proszę, możemy spojrzeć na historię konfliktów wojennych. Kiedyś, jak się uczymy o wojnach, to wydaje nam się, że one były wielkie. Stuletnia wojna, tam 60-letnia, wielkie tutaj wojny z zakonem krzyżackim, na przykład polskie. Ale jak popatrzymy w szczegóły i przyjrzymy się konkretom, to się okazuje, że po pierwsze, te wojny to one nie były takimi wojnami, jak na przykład teraz mamy na Ukrainie. Gdzie jest wojna pozycyjna, codziennie biją, codzienne potyczki, codzienne, na wielkim froncie. Tam dochodziło od czasu do czasu, i tutaj od czasu do czasu czasami oznacza nawet półroczne, roczne przerwy, do potyczki na bardzo małym terenie. Dlaczego tak było? Bo wojna kosztuje. A kiedyś władca musiał wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni na to, żeby uzbroić wojsko, wynająć ludzi, zapłacić, wyżywić i tak dalej. Więc władcy bardzo rzadko dążyli do tego, żeby toczyć wielkie wojny. Raczej to przypominało grę w szachy niż taką wojnę, jaką mamy na przykładzie Ukrainy. A propos wojny, no to jeden z argumentów wyborczych, dotyczących wyborów, mówiących o tym, że teraz nie będzie nowych wyborów, oprócz tych wszystkich wyborów, znaczy kwestii związanych z większością, mniejszością sejmową i tak dalej, jeden z argumentów jest taki, że nikomu w tej chwili nie opłaca się ponownie płacić za kampanię wyborczą. Wszystkie partie polityczne w Polsce, które walczyły o miejsca w Sejmie, bardzo dużo swoich środków wydały i oto okazuje się, że niektórym podobno skończyły się w tej chwili środki, a przecież w ciągu najbliższych 2 lat będziemy mieli 3 wybory. Samorządowe, europejskie i one będą razem, no i prezydenckie, no nie? Więc trzeba tutaj kapitał gromadzić. To skojarzyło mi się z tym, jak opowiadałeś o wojnie. Dobra, powiedz. Ja natomiast, Łukasz, chciałem Ci powiedzieć, że uważam, że ja myślałem kiedyś tak jak Ty, że deflacja jest właściwym podejściem, no bo to oznacza, że przy ograniczonej ilości kasy, gdyby tak było, no jak gdyby rozwija się technologia, a ludzie się rozwijają, a zatem tak naprawdę ceny powinny maleć. Natomiast myślę sobie, że to jest wbrew naturze. Kiedy ja rozwijam swoje umiejętności, to liczę na to, że jednak będę miał więcej pieniędzy. No tak, oczywiście, no, jeżeli rozwijasz umiejętności, to dostajesz więcej, ale dobrze, zostawmy ten temat, bo on może być zbyt No, ale to tylko powiedz, szczegółowy. kiedy inflacja staje się faktycznie oszustwem? Wtedy, kiedy państwo dodrukowuje pieniądze. Dokładnie. To jest ten moment, w którym następuje to, co nazywamy nałożeniem podatku inflacyjnego. Czyli państwo nakłada na wszystkich swoich obywateli podatek inflacyjny, gdy dodrukowuje pieniądze i powoduje, że pieniądze, które na przykład pod przymusem gromadziliśmy na naszych kontach emerytalnych, bo to jest istotne, pod przymusem były gromadzone, ich wartość spada. Czyli odkładane pieniądze przez wiele, wiele lat, które miały nam zapewnić godziwą emeryturę, 1000 zł miesięcznie, nagle się okazuje, że ten 1000 zł miesięcznie to z godnością niewiele ma wspólnego. No właśnie, i teraz mechanizm oszustwa polega na tym, że państwo poprzez dodruk ponadnormatywny to oznacza nie wynikający z tych potrzeb takiego normalnego obrotu pieniądza, te środki, które uzyskuje w ten sposób, wydaje na finansowanie swojej działalności. I to jest właśnie ta kradzież, że te środki wydane do druku, one są tak naprawdę zabrane z kieszeni osób, które oszczędzały kasę. Co ciekawe, nie tylko państwo w pewien sposób manipuluje nami, bo oczywiście mieliśmy przykład na przykład wzrostu cen energii i nazywanie tego putinflacją. Tak. Nie chcę tutaj wchodzić w politykę, ale prawda jest taka, że ceny szły do góry jeszcze przed wybuchem wojny. Mieliśmy wzrost inflacji, więc nazywanie tego putinflacją jest pewnym nadużyciem. Co ciekawe, tak jak rządy nas czasami, nazwijmy to, manipulują nami albo okradają, nakładając podatek inflacyjny, to czasami jesteśmy też poddawani swego rodzaju działaniom
z zupełnie innej strony, na przykład przez sprzedawców czy producentów. I mamy wtedy do czynienia z takimi pojęciami właśnie jak shrinkflacja czy skimpflacja. Nie wiem, czy to są oficjalne terminy. Spotkałem się w kilku publikacjach takich w internecie. Skimpflacją i shrinkflacją zajmują się też poważni ekonomiści, więc myślę, że to są jednak oficjalne słowa. Każdy z nas się z tym spotkał. Każdy z nas spotkał się z tymi dwoma zjawiskami, tylko w pewien sposób nie uświadamiamy sobie skali zjawiska. Bardzo prosta definicja, co to jest shrinkflacja. Shrinkflacja to jest wtedy, gdy myśląc, że dostajemy więcej, dostajemy mniej. Na przykład wychodzi nowe opakowanie karmy dla psa. Tak. Wszystkie przykłady, które tu będę podawał, pochodzą z rynku amerykańskiego, więc tam odsyłam, ale w Polsce to też się dzieje. Też podam kilka przykładów. I nagle się okazuje, że pudełko czy torebka jest większa, zdjęcie psa jest jeszcze większe na tej torebce, mamy napis nowa formuła, który jest oczywiście tylko zabiegiem marketingowym. Cena jest ta sama, ewentualnie naprawdę minimalnie większa, a czasami nawet odrobinę niższa. Ale się okazuje, że jak poprzednio tam było 1,5 kg w tym mniejszym opakowaniu, to w tym nowym jest tylko 200 kg. No tak. Większym, tak. Pełniejszym, bardziej nadmuchanym. Tutaj ten zabieg polega na tym, że ja jestem przyzwyczajony. Jestem przyzwyczajony, że tam było 1,5 kg. No i jakby, i też trzeba jasno powiedzieć, że producent Nie oszukuje. Nie oszukuje w tym znaczeniu, że on napisał na tym opakowaniu, że tam jest 200 kg. Tylko ja oczywiście tego nie chciałem sprawdzać. I pytanie... Co ciekawe, wśród wielu parametrów, które są na pudełkach opisujących dany produkt, waga jest najpewniejszym parametrem, że jest prawidłowa. Wiele innych elementów jest często nie do końca zgodne z prawdą, ale waga jest tym, na czym możemy polegać. To taka uwaga na boku. Mamy w Polsce, nie tylko w Polsce, na świecie, prawie każdym państwie jest taki urząd, który sprawdza. Jeden z naszych ulubionych urzędów polskich, UOKiK, on raz na jakiś czas losowo wybiera jakieś produkty, które zakupuje i sprawdza, czy to, co znajduje się na opakowaniu, jest prawdziwe. No, i właśnie waga jest takim przykładem. Tak, no więc innym przykładem, bardzo ciekawym i też mocno wyśmiewanym w Stanach była sytuacja Gatorade. Otóż Gatorade wypuścił ostatnio nową butelkę, która lepiej się ją trzyma, bo ma takie zwężenie po środku. Tak. Jest tej samej wysokości, tej samej grubości. No zapomnieli tylko w swojej kampanii marketingowej zaznaczyć, że jest tam o 20% mniej płynu. Czy masz jakieś przykłady na przykład z polskiego podwórka? No, jedna z bardzo popularnych sieci handlowych w Polsce sprzedaje produkty, bardzo popularny napój gazowany, nie chcę tutaj wymieniać jaki, który wygląda dokładnie tak samo jak w innych sklepach, ale zamiast litra ma 900 ml. Rozumiem. Więc dostajemy wzrokowo, wizualnie dostajemy to samo. Jestem bardzo ciekaw, ile osób czyta dokładnie te etykiety i zauważy, że zamiast litra jest 900 ml. Inny przykład, który ja pamiętam, kostka masła zawsze ważyła 250 gram. Tak. Zawsze. Tak. W tej chwili powiedziałbym, że waży 200. Jakże się zdziwiłem, gdy się okazało, że waży 180. Ciekawe. Ciekawe, bo to jest taki znak czasów. No nie? Tak. Ukrywana... Ale to się nazywa halving. To jest ukrywanie tak naprawdę inflacji przed nami, bo gdyby z jednej strony producent chce sprzedać produkt, nie podnosząc ceny, no bo wywoła negatywny efekt, ale przez to pozwala państwu bardziej nas oszukiwać, ponieważ ten wzrost ceny bierze się, to nie jest tak, że ten producent więcej zarabia. Tutaj pamiętajmy o tym, że najczęściej te zabiegi stosowane przez producentów nie są wywołane tym, że oni chcą więcej zarobić na tym produkcie, tylko jest to spowodowane tym, że jest faktycznie inflacja i mamy... A nie chcą podnosić cen. A nie chcą podnosić cen. Dlatego paliwa rosną najmocniej. No tak, bo tutaj... Jajka rosną bardzo mocno, chociaż z jajkami to jest bardzo ciekawy przykład. Ja miałem taką swój wskaźnik inflacji w bardzo dużej sieci, w dużym takim sklepie wielkopowierzchniowym. Kupowałem jajka przez wiele, wiele lat. 30 jajek
ten sam rozmiar, ten sam producent. Tak. W międzyczasie chyba się okazało, że rozmiarówka się zmieniła, bo możliwe, że mniejsze jajka mogły być uznane za te duże, ale tego nie wiem na 100%. Natomiast na pewno zauważyłem, że kiedyś kupowałem za 9,90. Potem zacząłem kupować za 11, potem zacząłem kupować za 13, 15, a w tej chwili nawet nie wiem, bo przestałem kupować te jajka. Więc i to było tak z ponad rok temu, więc myślę, że... A coś ciekawe, że powiedziałeś o jajkach, bo przypomniał mi się wywiad z Balcerowiczem. Już tam po latach, po jego reformach i jak wprowadził właśnie swoją reformę, wiadomo, że ich było tam wiele, ale chodzi mi o ten moment, że następuje uwolnienie cen. To z dnia na dzień nagle wszystkie ceny zaczęły po prostu szybować do góry i czekaliśmy na takie odbicie. I pierwszy produkt to były jaja podobno, przynajmniej produkt spożywczy. Także w tych jajkach coś jest. No, tutaj z polskiego podwórka takich zmian jest bardzo dużo. To samo dotyczy chipsów. Opakowania są większe, bardziej nadmuchane, a chipsów jest coraz mniej, bo mało kto sprawdza wagę chipsów, mało kto sprawdza wagę czekolady, mało kto sprawdza wagę na opakowaniu. Po prostu taka jest zasada. Pojawiły się dziwne opakowania 120 gram sera na przykład, czy zamiast 150, zawsze było 150, teraz jest 120, albo było 200, 250, 170 gram. Bardzo ciekawe, bardzo fajne pudełka do serków homogenizowanych, które mają tą samą wielkość, ale denko jest bardzo mocno wklęsłe, przez co w środku jest dużo mniej tego serka. Więc przykładów jest naprawdę bardzo dużo. Shrinkflacja to jest bardzo przebiegła rzecz. Oczywiście ona nie jest nielegalna. Pamiętajmy, że wskaźnik inflacji podawany przez rządy to jest tak naprawdę wskaźnik liczony na podstawie pewnego koszyka usług. I może tutaj dochodzić do wielu manipulacji. Parę miesięcy temu była afera w Polsce, bo Główny Urząd Statystyczny tuż przed wystąpieniem prezesa Glapińskiego, który ogłaszał wskaźnik inflacji i mówił o tym, że inflacja się zatrzymała, w związku z tym ceny będą spadać. Oczywiście tak nie powiedział, ale ludzie tak to zrozumieli. Zmienił koszyk inflacyjny i nagle się okazało, że inflacja faktycznie gwałtownie spadła. To jest bardzo Czy to nie był ten właśnie zabieg, o którym powiedziałeś wcześniej? Strasznie takie słowo to jest dla mnie. Shrinkflacja? Nie. No, a może tak powiedzieć, że udają, kombinują tak, żeby wyglądało jak dawniej. Tak naprawdę produkt jak wynik inflacyjny, czy tam wysokość inflacji, po prostu zmienili jego konfigurację. Dlatego uważam, że jednym z najlepszych sposobów na liczenie inflacji jest po prostu patrzenie na coś, co jest niezmienne, stałe. Ciekawym pomysłem jest liczenie na przykład, ile Big Maców możemy... No i to jest w ogóle jest taki wskaźnik. Okazuje się, że jednak Big Mac podlega shrinkflacji. I już nie jest tym samym Big Maciem, który był kiedyś, no więc to nie do końca jest dobre. No, jesteśmy poddawani wielu manipulacjom. Myślę, że możemy powiedzieć o jednej dodatkowej jeszcze shrinkflacji, która się pojawia. To jest na przykład wtedy, gdy w sposób jawny danego produktu jest mniej, ale jest to podane, że jest lepiej. Na przykład w listku z 10 gumami, taki jak tabletki, było zawsze 10 gum. 10 pastylek. 10 pastylek. A teraz jest 9. Ale to nie jest sprzedawane, że jest 9, tylko jest sprzedawane, zmieniliśmy dla Ciebie opakowanie. To jedno miejsce na tą pastylkę zostało zastąpione takim gripem, takim uchwytem, żebyś mógł wyciągnąć ten plasterek z pudełka. No, mamy tutaj dużo tego typu zabiegów, ale o wiele gorszym zjawiskiem jest skimflacja. Skimflacja, tak. I to jest coś, co również występuje i dzieje się bardzo pomału, czego możemy nie zauważyć. Jest to po prostu pogorszenie jakości produktów. Wielka afera, która była również w Stanach, gdy okazało się, że firmy produkujące olej nagle zaczęły ograniczać ilość oleju w oleju. I się okazało, że w tej samej butelce, o tej samej pojemności, nagle mamy mniej oleju. Oczywiście czasami stosowano zabiegi pod tytułem teraz mamy low
niskokaloryczny olej. Wiadomo, na tle kampanii reklamowych zalecających te niskokaloryczne produkty ludzie kupowali ten olej o obniżonej zawartości kalorii, podczas gdy tak naprawdę kupowali zwykły olej rozcieńczony. No i się okazało, że jedna z firm trochę przesadziła, bo aż o 40% zmniejszyła ilość oleju, no i to wywołało pewne poruszenie wśród konsumentów. No, my na naszym podwórku, ci, którzy lubią filmy Barei, mamy takie powiedzenie, ile jest cukru w cukrze. cukrze. Z jakiego filmu? Chyba Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Dokładnie tak. Taka ciekawostka, tak jak Ty, Łukasz, wiesz, może Wy wiecie, bardzo lubię czytać komiksy i w latach, już na początku tego milenium wychodziło takie czasopismo komiksowe i po czym rozpoznano, że zbliża się jego koniec? Po tym, że Papier się pogarszał. Papier się pogarszał. To jest jeden z przykładów właśnie inflacji. Pogorszenie jakości nie tylko produktu, ale usług. Na przykład w parku Disneya zniknął darmowy tramwaj dowożący ludzi z parkingów pod bramki. No tak. Nie ma już tego. Albo zmniejsza się ilość pracowników obsługujących klientów. W hotelach zaczyna się mówić coraz częściej o tym, że no niestety z powodu problemów z zatrudnieniem nie mogliśmy posprzątać Twojego pokoju. Nikt Ciebie o tym nie poinformował, jak płaciłeś za hotel, ale jak dochodzi do tego, no to już nic nie możesz zrobić, nie możesz zażądać zwrotu pieniędzy, bo zawsze powiedzą, no nie gwarantowaliśmy tego, że będzie codziennie sprzątany. To są naprawdę zjawiska, które dzieją się bardzo masowo i one pojedyncze może nie mają wielkiego wpływu, ale właśnie to, co widzimy, to się dzieje na masową skalę. Na masową skalę mamy pogarszanie jakości usług, pogarszanie produktów, coraz więcej wypełniaczy w produktach, coraz mniej wartościowych elementów. To jest jeden ze sposobów właśnie na udawanie, że dalej mamy tą samą wagę, ale jak się spojrzy w rozpiskę, to się okazuje, że tam jest na przykład mniej mięsa. No tak, oczywiście. No i teraz Więcej pytanie jest takie, wypełniaczy. i to jest nawet pytanie do Was, znaczy przede wszystkim do Was, drodzy widzowie, czy uważacie, że takie zabiegi są zabiegami podobnymi do kradzieży? Czy to jest oszustwo, czy tak naprawdę jest to jakaś forma przetrwania na rynku? Bo zwróć, Łukasz, uwagę na jedną rzecz, że dzięki temu, że takie zabiegi stosowane są przez producentów, no to może powstawać konkurencja, która będzie budowała swoją pozycję na podstawie tego, że będzie robiła lepsze produkty albo ujawniała. Gdyby nie było inflacji, to tak. Ale w takiej sytuacji się okazuje, że jeżeli chcesz wyprodukować prawdziwej jakości na przykład but albo nie wiem, chipsy, to się okazuje, że albo grasz w tą grę, w którą gra cały rynek, albo twoje chipsy są 2 razy droższe niż konkurencji. No i ciężko tutaj mówić o tym, żebyś mógł konkurować. Myślę, że stąd pojawił się pewien ruch, na przykład w browarnictwie. Okazało się, że nagle z powodu tego, że jakość piwa jednak cały czas się pogarszała, a to piwo tak naprawdę produkowane jest przez kilka koncernów na świecie. Te wszystkie gatunki takie, one są opanowane przez kilka wielkich firm piwowarskich. Nagle się zrobiła nisza na tak zwane piwo kraftowe, które jest produkowane w lepszy sposób. Ono jest często 2-3 razy droższe, ale oferowane jest z takim zapewnieniem, to jest prawdziwe piwo. Co się okazało? Koncerny to wykorzystały i teraz one też produkują piwa kraftowe, które są dokładnie takie same jak te niekraftowe, ale są 2 razy droższe. To już chyba na koniec, Łukasz, bo tak, już mamy dużo chcę czasu. podać przypadek historyczny. Oto za czasów Gierka trzeba było podnieść ceny. No i to wywoływało wielkie niepokoje społeczne. Tam chyba doszło do takiego momentu, że ceny zostały podniesione, ale później, jak było widać, co się dzieje, tam to je obniżono, że tam rząd powiedział, że po konsultacjach społecznych wiemy, że to było niepotrzebne, więc zastosowano drugi zabieg. Wprowadzono sklepy komercyjne. Czy ceny komercyjne, albo sklepy komercyjne, czy ceny komercyjne. I zabieg polegał na tym, że w tych normalnych sklepach nie było produktów.
Ale były te ceny, które ludzie oczekiwali, ale jeżeli potrzebowałeś jakiegoś produktu koniecznie, to musiałeś pójść do sklepu komercyjnego, gdzie były ceny komercyjne i one były odpowiednio wyższe. Tak, ja pamiętam te czasy, tak było, że jak chciałeś kupić kakao, to w normalnym sklepie tego nie było, ale w takim sklepiku u prywaciarza było kakao, oczywiście 4 razy albo 5 razy droższe niż w normalnym sklepie, znaczy w sklepie z połem na przykład, czyli państwowym, tylko że było, a w tym państwowym nie było. I był to też całkiem przebiegły zabieg, tak trzeba powiedzieć. Zgadza się. Dobra, Łukasz, to teraz najciekawsza część naszego programu, ale zanim jeszcze przejdziemy do tej najciekawszej, pamiętajcie, że dla nas bardzo ważne jest to, żebyście teraz skomentowali ten odcinek, dali łapkę w górę. Możecie dać też łapkę w dół, ale nie zachęcamy do tego, żebyście udostępnili ten materiał. Dzięki temu tak naprawdę my mamy motywację do tego, żeby nagrywać więcej i docieramy z dobrą nowiną do innych ludzi. Czyli łapka w górę, subskrybuj, dzwoneczek i jeszcze udostępnijcie znajomym, jeżeli uważacie, że ten materiał jest ciekawy. No i skomentujcie. Najbardziej kaloryczna część tego odcinka – fakty. Oto okazuje się, że ośmiornica ma 3 serca, podobno. 2 serca zajmują się pompowaniem krwi do płuc albo do skrzeli, nie wiem jak tam to wygląda, a jedno serce zajmuje się rozprowadzaniem tej krwi po całym ciele ośmiornicy. Niesamowite. A mój fakt jest taki, który można sprawdzić samemu i zachęcam i Was, i Ciebie, Sławku, do tego, żebyście sprawdzili ten fakt i dali znać w komentarzach, czy on jest prawdziwy. Otóż, zgodnie z moimi informacjami, w każdej scenie filmu Fight Club widać, czy jest pokazany kubek z kawą od Starbucksa. To jest bardzo ciekawe. Sprawdźcie i dajcie znać. Ja też przyznaję, że jestem zaskoczony tą ciekawostką i zaraz sprawdzę, przetestuję, tym bardziej, że bardzo lubię ten film. Ja również. To co, Łukasz, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również Tobie. Widzimy się we wtorek podczas kwadransu z Kangą. Coco Jumbo i do przodu. I jedna ważna rzecz jeszcze. Wy będziecie wiedzieli, jak ten film będzie emitowany, czy ETF-y zostały zatwierdzone. Bo my nagrywamy ten materiał w czwartek, a w piątek mija termin, kiedy SEC może zatwierdzić ETF-y. Jestem ciekaw, jak obstawiasz? Myślę, że to będzie przyszły rok. Czyli styczeń. Tak. Też tak myślę, że to będzie styczeń, ale powiem z przekory, że jednak może zatwierdzą. Dobra. Dzięki, Łukasz. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Cześć. Fakt. Zapomniałem swojego. Dobra, no to ja mam fakt. Wiemy, że... Przepraszam. To się wytnie, tak? To się wytnie, a może nawet nie trzeba będzie wycinać. Robię... O, już jest. I tutaj cię tniesz, Michał. Wycięte.